Witajcie. Tam w oddali widoczna jest wiata. 4 dni temu, czyli 31 marca, a mamy 4 kwiecień, wyniosłam wszystkie moje wysiane roślinki. To znaczy te, które wykiełkowały. Stoi tu stół do ping-ponga. 2 warstwy agrowłókniny zostały tak rozłożone. I w dniu dzisiejszym zabieram te moje wysiewy, te rośliny, pomidory, papryki, kapustne i kanny. Zabieram je do domu. W tej chwili jest 15 stopni. Dzisiejsza noc będzie zimna, bo tylko 2 stopnie. A od jutra -3, -2 i tak przez około tydzień. Natomiast temperatury w dzień mają być w okolicy 7 stopni. Papryki lubią ciepło, pomidorek też, kanny również. Czas zabrać. Przez te 4 dni miały możliwość te rośliny wzmocnić się, nie wyciągać do słońca, jak ma to miejsce w domu. No i nabrały troszkę mocy. Nabrały. Czyli demontujemy i wynosimy palety. Kanny podskoczyły. Tu jest kalarepa. Tam kapusta kalibos stożkowa. Dobra, wystarczy. Nie będziemy demontowali tego, dlatego że za ten tydzień wrócą tu rośliny. Czyli teraz czeka nas ile? No, z 19 kursów, może 20 z tymi paletami. Słuchajcie, co mnie ucieszyło. Kto pamięta tę sadzonkę o takich liściach? Dla mnie są to niezwykłe liście, bo mam tylko jak na razie jedną o takich liściach. A wszystkie są takie ząbkowane. Patrzcie, jest to odmiana taka Yellow Surprise Variegated, czyli o listkach biało-zielonych. I tu już jest tą wariegację na kolejnej parze liści właściwych widoczna. Zobaczymy, jak u pozostałych 20 kilku odmian, które podrosły troszkę, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie stwierdzić, jakie mają liście. Właśnie jestem ciekawa, czy jeszcze się trafi odmiana pomidorka o takowych listkach. To co? Działam. Zaczynam od tych kann, które były dosiewane. No, bardzo ładnie tu podskoczyły, ale one lubią, jak jest cieplusieńko. Pomidorki już wnieśliśmy i na takich właśnie kartonach poustawiane były. Teraz papryki. Przez ten czas, przez te 4 dni nie były podlewane. Za to wtedy, w momencie wyniesienia pod wiatę, owszem, wtedy były podlane jak trzeba. Teraz już widać po pomidorach, po paprykach tak nie, ale po pomidorach widać, że wymagają mocno nawilżenia. Kalarepki jeszcze w świetle dziennym. Ze wzrostem to one za bardzo nie ruszyły. Tu można powiedzieć, że listek wyszedł kolejny ze środka, ale ogólnie na razie to wszystko jakby stoi w miejscu, tyle że się troszkę wzmocniło. Wreszcie drgnęło coś u pekińskiej, odmiana Bristol. Nadal maleńkie to, ale na tych 2 już widać, że coś drgnęło. Każdy dzień na zewnątrz, nie na słońcu, to na wagę złota jest. I to jest ostatnia paleta. Kanny z pierwszego wysiewu, 7 marzec. A te, co dosiewałam, chyba ze 2 tygodnie później, to już zostały wniesione. A tyle mi nie wykiełkowało i jeszcze więcej.
Tak, czyli takie prowizoryczne stanowisko. A w ostatnim filmiku o wysiewie orzeszków, tam z grubsza na końcu filmu mówię o tym, jak po pierwszej nocy się temperatura przedstawiała. Więc tak, z oranżerii, gdy wzięłam termometr i przyniosłam tu pod wiatę, to po 18 minutach, przepraszam, w oranżerii na termometrze było 18 stopni. Tu przyniosłam pod wiatę, postawiłam na brzegu stołu, nie okryta agrowłókniną. Po 18 minutach temperatura spadła o 11 stopni, czyli było 7 stopni. I była godzina 21:50 wtedy. Później temperaturę sprawdziłam rano, 4:50 i termometr Google mówił 7 stopni, ale na tym fizycznie było 6 stopni i podobnie kolejne noce. No i zakończymy filmik widokiem na te hiacynty piękne, żółciutkie, które pod swoim ciężarem, choć nie są tak okazałe, tak się pokładają. Piękne, ale jaki zapach. Każdemu polecam hiacynty mieć w ogrodzie. Każdemu. A tu jaki piękny cukierkowy kolorek będzie kwitł. Tam szachownica. Jedna. Druga gdzieś obok była. A to tulipany w pąkach. Na razie nieliczne. A skoro o tych wysiewach, to tak szybciutko, by uaktualnić z grubsza, o jak wysiałam naście roślin. No i nędzne wschody, słuchajcie. Biała stożkowa. Prawdopodobnie tylko jedna siewka. Siane 8 marca. Kalibos, no ta jest widoczna w większej ilości. Do pikowania rzecz jasna. No ta znowu nie chce kiełkować. Włoska San Michel. Pekińska Bristol jest. Sałata rzymska Verde degli ortolani. Jedna. No może druga. Wątpię. I pusto. Rzodkiewka Śnieżka. Ta o białej skórce. Ostrawa. Średnio. Niezawodna jest. Trzeci rok jak ją mamy. Ona zawsze. Natomiast lodowa Juleczka. Znowu nic. Rzodkiewka Felicja. Niezawodna. I też lekko ostrawa. No i niestety kolejna porażka. Sałata Apacz. No przecież to jest zgroza. Nic, nic, wielkie nic. Nie wiem, gdzie położyliśmy, chociaż może tu coś, ale nie. Nie wiem, gdzie położyliśmy nasze nasiona zebrane. Nie możemy znaleźć. Może nasze wykiełkują. A tu mamy, koleżanko Moniko, to z tych z Francji nasion. Rzodkieweczka białoróżowa, płaska. Co dostałam od Ciebie nasionka? W oryginalnym opakowaniu. Sałata Nikolaj, ok. Jest widoczna. Asahim. Coś też jest. No i niestety rzodkiew. O, proszę. Pojawiła się. Pierwszy raz w życiu. 3 lata wysiewamy. Ha. Dajcie spokój. Szał. Kiepska sprawa z tym kiełkowaniem nasion ogólnie. A tam się Frecia schowała pod dereniem. Lak kwitnie coraz piękniej i widzę, że ta barwa, która była ceglasta dosyć mocno, to bardziej się w taki żółty kolor przeradza, troszkę pomarańczowy.
A jak pachną? Niebywale. Laki. Faktycznie. Piwonie jeszcze są okryte agropłukniną. A czy w tym mini inspekcie coś wykiełkowało? Momento. 30 marca były siane sałaty na rozsadę. Nie tylko, ale i rzodkiewki, ale jeszcze nie widać nic. Przed kotami osłaniamy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.